jak się ciebie tutaj ustawia na ten drugi, tak. No, teraz cię widzę tak jak trza. Teraz ja u siebie nie widzę, ale już nie muszę widzieć. Lecimy, no. Adriana, na wstępie muszę powiedzieć, że się bardzo raduję Ciebie przedstawić tutaj na tym kanale. Kanał nas już 2 lata online. Prezentowaliśmy pora naście, jak nie pora 10 świadków historii, ekspertów, a najważniejszego eksperta, bezdyskusyjnie wybitniejszego historyka z Chruścic, jakby nie było, do tej pory nie było. Byłaś zawsze z tyłu kamery, gdzieś tam pomaga w montażu i tak dalej, swoja wiedza historyczna, a dzisiaj witamy z drugiej strony kamery, Adriana. Bardzo się raduję, że mogła wystąpić teraz do tej strony, a te wszystkie pochwały, Mariusz, one są na wyrost. Przejdźmy do ważnego tematu, bo musimy coś ważnego omówić dzisiaj. Ksiądz Szymon Sobiech. Każdy raz jak właził do zakrystii, to pierwsze co mi się rzuciło w oczy, to był portret księdza Sobiecha. Zawsze jak się myślał, to musi być jakiś ważny ksiądz. Był to ważny ksiądz dla parafii chruścickiej? Krótko. Za swojego życia nie. No bo on urodził się w Krościcach, chodził w Krościcach do szkoły, no i się dosyć dobrze musiał uczyć, skoro rodzice go potem posłali do Opola. Po tym jak ukończył szkołę w Opolu, gimnazjum podjął studia we Wrocławiu, które się zakończyły obroną doktoratu z zakresu filozofii. Później wstąpił do seminarium i skończył to seminarium w 1771 roku. Rok później został wyświęcony na księdza, a 3 stycznia 1773 roku w Siełkowicach w kościele parafialnym odprawił swoją pierwszą mszę świętą. I później poszedł jako wikary do Powicka, a potem tam był kilka lat, bo już w 1780 roku został wysłany do Wrocławia i tam był w seminarium jako ojciec taki duchowny i był też spowiednikiem w katedrze wrocławskiej. Po 10 latach został takim przełożonym alumnatu, czyli można by to powiedzieć tej placówki, która kształciła wówczas księży. No ale był też niezwykle taki obowiązkowy i został też wykorzystany przez wrocławskie władze kościelne, tutaj przede wszystkim przez arcybiskupa Józefa Chrystiana von Hohenlohe, który mianował go doradcą wikariusza generalnego, a od 1812 roku nasz Szymon Sobiech jest doradcą konsystorza, czyli kurii biskupiej ówczesnej wrocławskiej. To są takie ważne funkcje, to jest takie wyróżnienie dla niego i też jest tym odpowiedzialnym za odprawianie pierwszych mszy tych porannych w katedrze. Także my gdzie odnajdujemy Szymona Sobiecha we Wrocławiu? Przy biskupie, w samej katedrze i w tym alumnacie, gdzie są księża uczeni. Adriana, wspomniałaś właśnie o tych nominacjach księdza Szymona Sobiecha na różne stanowiska, ważne stanowiska. W jego czasie za życia jedni chwalili go za jego gorliwość, za jego pobożność, za jego przeciwstawianie się tendencjom oświeceniowym, inni go właśnie za to ganili. Właśnie twierdzili, że taką osobę tak akcjonistycznie nastawiono do kwiata nie powinna sprawować takich funkcji na alumnacie. Dlaczego? Bo Szymon Sobiech był konserwatystą. Co jego niepokoiło? Nie? On się bał tego, że ci młodzi księża są za mało pobożni, że są nieobowiązkowi. Wtedy była modną bardzo tabaka. On to bardzo piętnował. Nie chciał, żeby ci młodzi faroże tej tabaki zażywali albo nie daj Boże kurzyli. I spod jego ręki wyszło 1000 przyszłych księży. No to jest sporą liczba. Adriana, powiedz jeszcze na koniec, kiedy zmarł ksiądz Sobiech i gdzie jest pochowany? Ksiądz Sobiech dożył 83 lat.
Zmarł 3 marca 1832 roku, a jakby ktoś chciał mu świecka postawić na grobie, to musi pojechać do Wrocławia, do katedry i znoś krypta, do niej się nie wlezie, kiedy indziej 1 listopada i tam przy tym wejściu do krypty ta świecka postawić, bo ksiądz Sobiech leży właśnie tam.